Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia Indonezji. To jest nasz basen, ale my dzisiaj już z niego nie skorzystamy, bo za pół godziny, nawet niecałe, wychodzimy z naszego pokoju. Jesteśmy mega zmęczeni po tym wulkanie Ijen. Mało było spane, ale trzeba się przemieścić na inną wyspę. Dzisiaj słynne Bali. Dojadamy jeszcze nasze jedzenie z wczoraj. Marika nie zjadła swojego ryżu. I tutaj kupiłem Marice takie, oni na to mówią roti, ale to jest zrobione z chleba. Wybieracie swoje smaki i oni smażą po prostu cały bochenek chleba tostowego z różnymi smakami. Wyprowadzamy się z naszego hoteliku, kierowca Graba będzie za minutę. Tutaj jeszcze pani z obsługi, bardzo miła, pomagała nam przez te kilka dni. Hello. No właśnie. Thank you. I o właśnie. Thank you. My się już zbieramy. No właśnie, no jedziemy do portu i nie wiemy, czy zdążymy na 11, bo dwóch kierowców Graba nam odmówiło. No i teraz jesteśmy tak na styk. Jest już nasz kierowca, wsiadamy i jedziemy. Jeżeli prom odpływa o 11, tak jak było napisane, to się na niego na pewno spóźnimy, bo mamy jeszcze 9 minut według Google Map. A 5 minut do 11 zostało, to Marika jeszcze sobie dosypia. Jesteśmy już w porcie, jest dosłownie godzina 11, my nie mamy jeszcze biletów. Tutaj jest coś napisane, ale tutaj ktoś nam powiedział, że często kursują, więc jeszcze nie wiemy, czy jest jedna firma, czy kilka. Można muzyki posłuchać przy okazji kupowania biletów. Pan nam powiedział, że promy odpływają co 10 minut, więc na początku nie chcieliśmy trochę w to wierzyć, bo coś za często, ale tak mówi, no. Więc 18 tysięcy kosztuje 4,60 bilet i potrzeba paszporty, żeby wpłynąć na Bali. Mamy już nasze bilety, no i powiem wam, jest bardzo tanio, bo będziemy płynąć około godziny. Pani nam powiedziała, że musimy coś jeszcze zrobić z biletem. Aha, bo to jest tylko rachunek, a my musimy wydrukować sobie pewnie bilety jak na lotnisku. Mamy nasze bilety. Teraz nam pan sprawdzi nasze bilety, bramki jak do wejścia na metro. Jedna osoba i teraz ja ze swoim pakunkiem. Okej, kolego, skanuj. O, i chciało mnie przepuścić. Thank you. Jesteśmy już w porcie po całej odprawie. Tutaj nam tam kolega siedzi, powiedział, że musimy jeszcze poczekać 5 minut na naszą łódkę. My kupowaliśmy bilet około godziny 11, ale zobaczcie, 4 godziny jest ważny bilet, więc jak kupicie bilety i będziecie chcieli przyjść później, no to macie jakby 4 godziny, z tego wynika. Po 5 minutach zaczęli wpuszczać nas na naszą łódkę. Tutaj kolega jeszcze bilety nam sprawdzi. Są. Thank you. Możemy wchodzić. Wchodzimy już na prom. Tak, idziemy tą samą drogą, jak samochody wjeżdżają. Jesteśmy już w środku statku. Pewnie gdzieś na górę będziemy mogli pójść posiedzieć. Ale mamy łódkę, tego się nie spodziewałem, takich warunków. Pięknie jest, tu będzie można jeszcze pospać. Przy wejściu tam ktoś nagrywał nas cały czas, tak jak my. Zobaczcie, jak to wygląda, bardzo ładnie. My tam siedzimy z przodu statku, ale zobaczcie, jaka tutaj jest super opcja. Jak ktoś jest zmęczony, na godzinkę przychodzi, kładzie się. No super. Bardziej dla kierowców pewnie to jest zrobione, jak przewożą jakieś ciężarówkami rzeczy, no to tutaj mogą się zrelaksować. Jadziula zmęczona, kolejny dzień się nie wyspała, prowadzę ją teraz z tej strony statku, coś dla niej. Mari, zobacz, godzinkę możesz się tutaj zrelaksować. Don't wait for me, honey. Don't wait, 'cause I'm always heading your way, and I know exactly what I'm looking for. As we go, I'll keep running till I can no more. You'll always be the one I want at midnight. Po ponad godzinie czasu dopłynęliśmy na Bali. Teraz wyjeżdżają samochody i zaraz będziemy wychodzić. Jesteśmy już na Bali.
Płynęliśmy ponad godzinę i tak na szybko sprawdziłem ze skali po mapie, że tutaj jest odległość jakieś 5 km, tylko a my płynęliśmy ponad godzinę, bo płynął najpierw na południe, później z powrotem na północ. A co ciekawe, jest pomiędzy tymi wyspami, między Jawą a Bali jest 5 km różnicy, a na Bali już jest inny czas. Jesteśmy o godzinę do przodu. Wystarczyło wysiąść ze statku, już wiadomo, że jesteśmy na Bali. Zamówiliśmy za 130 zł graba i zaraz wam opowiemy o tym. O, następny skamer. Pełno tych skamerów tutaj. Ale numer, ten taksiarz do nas podjechał i podjechał do niego gościu skuterem, który z nami gadał o taksówkach, o cenach, wiecie, tacy naciągacze. Podjechał do niego, on zamknął drzwi i powiedział, że nie możemy z nim jechać. Jakby mu coś powiedział, przestraszył się, no i teraz tam pojechał dalej. To my się z nim ugadaliśmy, że pójdziemy kawałek dalej i tam siądziemy do niego. Co za typy! Zobaczcie tamtego gościa. Ten nasz taksówkarz odjechał, ten teraz po niego pojechał. Pewnie coś mu tam powiedział, że musi odpalić za to, że nas zabierze. Bo ten zawrócił i po nas przyjechał z powrotem. Ale numer. Zaraz go podpytamy. Taka mafia tutaj jest, że teraz ten kierowca nam powiedział, że musiał odpalić im 100 000 rubli, czyli 25 zł musiał zapłacić za to, że może nas zabrać. Masakra. Dzień dobry, Bali. To się tylko kasa liczy. Będziemy stąd uciekać i to coś mi się daje szybko. Zatrzymaliśmy się na krótką przerwę, na toaletę, kupić wodę i kierowca podchodzi do mnie i mówi, że ale mi się chce spać. A mamy jeszcze prawie 3 godziny przed nami. Marika pospała prawie godzinę. W sklepie kupiła sobie loda. A ja mam indonezyjską zupę w stylu koreańskim. Miso. Mariczka. Dojeżdżamy. Pobudka. Marika 3/4 trasy przespała. Po prawie 4 godzinach dojechaliśmy. Jak się spało? Dobrze. Dojechaliśmy kawałek przed naszym hotelem, bo tutaj nie ma wjazdów. Trzeba przejść się taką ścieżką. Taksówka nas wyszła 130 zł na 2 osoby. Jadzia tam jeszcze ziewa, nie wyspała się. Można to taniej zrobić, można za połowę ceny tutaj przyjechać z jakąś przesiadką. Trzeba jechać autobusem, później trzeba jakąś taksówkę wziąć z jakiejś miejscowości, więc jakbyście chcieli, to za połowę tej ceny też możecie to zrobić. Pani pozdrawia, pozdrawiamy. Pierwsze dni na Bali. Tu kolejni. No uśmiechnięci ludzie. My zdecydowaliśmy się na droższą opcję taksówkę, bo Marika zaczyna zajęcia, a jakbyśmy jechali tym autobusem lokalnym, to byśmy nie zdążyli. Ale tutaj super. Może nie cisza, chciałem powiedzieć cisza, ale taki klimacik fajny jest. Ciszy nie ma, bo skutery tutaj jeżdżą, ale fajny klimat. Jeszcze takie wodospady mamy po drodze. Rozpisane wille, ale nie ma naszej. My to jeszcze nie zabukowaliśmy, tylko widzieliśmy, że jest dostępne. Idziemy zapytać o cenę. Doszliśmy do naszego hotelu. Ratna się nazywa. Coś czy nie tak? O, jest nasz pan z recepcji. Hello. Pan z recepcji pokazał nam prywatną willę. To jest całość. Tutaj jest jeszcze do tego basen. A teraz idziemy do innej części hotelu, gdzie jest wspólny basen i jest więcej pokoi, bo tutaj jest tylko jeden. Ale pięknie to wygląda. Tutaj są tarasy ryżowe. Ryżu teraz nie ma, bo widzieliśmy po drodze, to większość tarasów ryżowych to już z Biory były. O, jest. Taki mały. Małe poletko. Te małe poletko zostawili dla turystów, że jak przyjadą, to żeby myśleli, że nadal tutaj ryż rośnie. Wchodzimy teraz na tą część ogólną. Hello. I tak to wygląda. Tak wygląda ten pokój w tym miejscu. Duże łóżko. Co my tutaj mamy jeszcze? Jakąś szafeczkę. Jest Marii biurko dla ciebie do pracy. Sprawdzimy internet teraz. Obejrzeliśmy pokoje i byliśmy skłonni wziąć ten jeden. Przyszedł właściciel. Kolega ze wschodniej granicy, z Rosji. Szok po prostu, co się tutaj stało. Pani nam mówi cenę 4 razy większą niż mieliśmy na bookingu. To po pierwsze przez telefon, właścicielka, a później przyszedł jej Właściciel, no, szef, partner, nie wiem. I kasował, widziałam wszystkie po kolei bookingi, jagody. Ja wchodzę za minutę, a tam już nic nie ma dostępu. Wyprzedane. No. Co za cwaniak. Zaraz dzwoni do nas, no to dogadajmy się, bo że nie o to chodzi. Przyszliśmy tutaj, chcieliśmy być wobec was fair, żebyście nie płacili tych 10 czy 15% dla bookingu, a wy nam tu dajecie nie dość, że 4 razy większą cenę niż na bookingu czy Agodzie, to jeszcze kasujecie wszystkie, żebyśmy przypadkiem tego nie zobaczyli, nie zarezerwowali. No coś nie tak. Zobaczcie, przyjechała do nas pani właścicielka, już właśnie pojechała zdenerwowana.
Z drugiej strony w sumie, o teraz ten chłopak też już pojechał, który nam pokazywał pokoje. Gruba akcja. Tak, no przyjechała, nagle się znalazła właścicielka i mówi, nie, ona nic nie kasowała, nic nie zamykała na bookingu. Jeszcze cenę nam da taka, jak była na bookingu. Mówimy, że już nie wiemy tej ceny, bo już zniknęła, tak? Ona, nie, nic tam nie zniknęło. Nie no, idziemy. Nie lubimy takich akcji, nie wspieramy czegoś takiego. Idziemy do jakiejś restauracji, coś usiąść, zjeść, bo i tak jesteśmy głodni. Się. Tak. Zjemy coś, to już druga taka akcja dzisiaj. Także nie damy się tak. Po drodze jest Villa Paradise. Mamy trochę utrudnione teraz szukanie, bo nam się internet skończył z SIM karty i musimy wchodzić i pytać o ceny, bo nie mamy jak sprawdzić. Kolega nasz nowy, właściciel tego salonu tatuaży, pozwolił nam skorzystać z jego internetu i jeszcze doładuje nam teraz telefon, kartę SIM, więc bardzo pomocny kolega. Po 2 takich sytuacjach trafiła się nadzieja. Mamy nasz pokój. Finalnie się ciemno zrobiło. Od razu z masażem. Od razu z masażem. No widzisz, to coś dla nas. No, od razu inna atmosfera. O, ale fajnie. Przywitała nas normalnie. Ciemno, zielono. Idziemy się zarejestrować i wchodzimy do pokoju po długim dniu. To jest dobre. Jedziemy, Jadzia. Może prąd będzie produkowany. Mamy też basen w tym hotelu, no ale dzisiaj to raczej z niego nie będziemy korzystać. Teraz idziemy właśnie gdzieś koło tego basenu do naszego pokoju. Tutaj też mają pokój spa. Marika pewnie będzie zainteresowana. Tak wygląda nasz pokój za 95 zł. Tutaj jest jakaś taka leżanka. Tutaj wielki pokój z wielkim łóżkiem. No to tego się nie spodziewałem. Za te pieniądze. Zobaczcie, jaki wielki pokój. Tu ile miejsca. O, ale nieźle. Szukaliśmy tyle czasu. Przechodziliśmy nawet koło tego hotelu. O, Mariczka, i tutaj masz biurko. Spokojnie można pracować. Super, zadowolona? No, piękny pokój. Jagódka zadowolona? Trafiliśmy. Ładnie trafiliśmy. Jedynie łazienka taka... Łazienka do poprawki, ale zaraz wam pokażę. Tak. Właśnie, tutaj jest nasze łóżko, żebyście mieli odniesienie. Tutaj mamy klimatyzację. I tutaj się przechodzi dalej i to jest dobre. Zobaczcie, nie wiem co to jest, jakaś garderoba, tam jest miejsce, jakaś szafa wbudowana. Tutaj lustro, Marika może się robić nabóstwo, jak będziemy szli na imprezę. Jest też suszarka i tutaj jest też spora łazienka. Tutaj takie ładne lustro. No i jeden minus to jest ta łazienka, bo wymaga trochę odświeżenia, ale i tak jest fajnie. A kibelek jest na takim podejściu. Tutaj. Mamy zagadkę dla was. Co to są za wąsy? My prawdopodobnie wiemy. A teraz mamy zagadkę dla was. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, co to jest. A on siedzi sobie tak w wannie właśnie. Nasz kolega próbuje się teraz wydostać. Tyłem wychodzi jak rak. Witajcie telewidzowie z naszej balijskiej przygody. To nasz drugi dzień. Szykujemy się pranie zrobić, bo nam śmierdzi to jeszcze jajem. Strasznie, jak teraz dociskam, to po prostu jak na wulkanie. Smród niesamowity. No właśnie, to wszystkie ciuchy, większość, no może nie większość, ale teraz to już wszystko wali tym jajem. No. Nie spodziewajcie się dzisiaj dnia zwiedzającego, bo my mamy 2 godziny do Mariki zajęć, więc idziemy zrobić tylko to, co mamy zrobić. A pozwiedzamy, mam nadzieję, już jutro. Wyszliśmy już z naszego pokoju i Jadzia zastanawia się, czy nie wskoczyć do tego basenu. Z tą stopą to nie, ale tu jest tyle basenów. Tu mamy jeden, tam przy prywatnej willi były 2. My w ogóle na tym, tak się zastanawialiśmy, kto celował w tych klientów tutaj, bo ten hotel też nie jest jakiś najnowszy. I te 10-15 lat temu ktoś w ogóle przyjeżdżał. I to są takie apartamenty porobione, że każdy ma swój basen, więc już 20 lat temu musieli ludzie tu przyjeżdżać przy kasie. Postanowiliśmy, że zostajemy jeszcze jedną nockę w tym hotelu, bo jest dobry internet. Pokój jest naprawdę ładny, tą łazienkę tylko mogliby poprawić, a poza tym nie ma co zmieniać. Takie obłożenie w pralni, że nie ma miejsca. Pani powiedziała, że dopiero jutro o 2:00 po południu będzie gotowe, a w ogóle nie ma opcji, że sobie sami wypierzemy, bo taka kolejka. Więc jutro będzie trzeba założyć brudne gacie. Kolejny dzień, na lewą stronę. Przyszliśmy do balijskiego sklepu i tutaj można dostać normalne chleby, co nie było takie oczywiste na Filipinach. W markecie biorę kawę z ziarnami, pani mi teraz zmieli na świeżo. Pani ustawiła grubość turecką, chwila i kawa będzie zmielona. Jest, moja kawka już gotowa. O. Pachnie? Aż tutaj czuję.
Ja zaraz idę po herbatkę, a mają taki wybór, że nie wiem co wziąć. Zdecydowaliśmy się wziąć świeży chleb z białej mąki na zakwasie. O, taka bułka. Buła. Bierzemy? Może przetestowałeś to co? Marcin chce jeszcze spróbować. Ja to lubię takie bułkowate. Poga? W smaku. Ale to nie o to chodzi do masła. Bo masło jeszcze kupiliśmy. Zamienki. Buła. Zwykła, normalna bułka. Na zakwasie. Thank you. On nawet leciutki jest. Słaby wybór. Nie jestem zadowolony. Kup następny, to ja ten zjem. Bagietka lepsza. Jest nasz kolega, jesteśmy bliscy rozwiązania zagadki. Teraz ustawił się głową do przodu. Kto już go rozpoznaje? Rozpoznajecie czy jeszcze nie? O, tam kolega siedzi. U nas już godzina 23. Ja wcinam kanapeczki z moją pastą, jajkiem i tuńczykiem. Skleiłem film. Malika zrobiła już 5 zajęć. I teraz będziemy jeszcze zajadać balijską pizzę, ale to tak nie wygląda za dobrze to ciasto. A jak w smaku? Okej. Okej.